Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym pięknym dniu w Tajlandii. Jestem jeszcze na Koh Lancie i plan na dzisiaj jest taki, żeby pojechać odwiedzić tutejszy park narodowy, w którym znajduje się bardzo fajny wodospad, pełno małp i taka latarnia, którą na pewno kiedyś widzieliście na Instagramie u różnych ludzi, którzy właśnie bywają w Tajlandii. Także to jest plan na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Przed wyjazdem do parku zatrzymaliśmy się jeszcze przy 7-Eleven, żeby zaopatrzyć się w wodę i coś do jedzenia na wyjazd. Tutaj akurat mają w Tajlandii w 7-Eleven takie fajne tosty w lodówce, które kosztują tam 20 parę batów i dajecie to kasjerce i ona to normalnie wkłada do tostera. Bardzo fajna opcja, szybkie śniadanie. Najpopularniejszy oczywiście ser, szynka. Droga, która prowadzi do parku, prawie cały czas znajduje się przy plaży, więc co chwilę będziecie mijać tutaj naprawdę fajne widoki. No i tak jak tutaj właśnie widzicie, w Parku Narodowym na Koh Lancie jest pełno zakazów i nakazów, z którymi na pewno powinniście się zapoznać po to, żeby uniknąć sytuacji, w której po prostu coś zrobicie i dostaniecie za to mandat. Tak właśnie wygląda National Park na Koh Lancie. Tu macie właśnie tą latarnię. Mega, bardzo pięknie tutaj jest. Tutaj akurat jest jeszcze plaża, taka naprawdę fajna, z błękitną wodą, tak jak właśnie widzicie za mną. Super to wszystko wygląda. Powiem Wam jedną rzecz, jest niemiłosiernie gorąco. Ja już jestem tak spieczony na tym słońcu, że to jest po prostu masakra. I tutaj jeszcze trzeba iść pod górę do tej latarni. Ale widok jest naprawdę mega, także polecam. Zobaczcie. Jeszcze mi trochę zostało, ale i tak już bardzo fajnie to wygląda. Za wejście do tego parku płaci się 200 batów, czyli jakieś tam 6-7 dolarów. Nie jest drogo. Taksówką można sobie tutaj podjechać, koleś na Was czeka, albo po prostu przyjedzie i odbierze Was po jakimś czasie, także fajnie to wszystko jest zorganizowane tutaj. No mega są widoki, zobaczcie.
Powiem wam tak, po wejściu na tą latarnię najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to po prostu wskoczyć do tej wody, bo słońce na Kolancie jest naprawdę bezlitosne. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zostawiajcie ubrań, plecaków albo jedzenia gdzieś daleko od siebie, bo małpy po prostu was okradną tutaj. No co tam masz? Zrobisz mi tak szybko zdjęcie, stanę koło niej, ale tak szybko. Tak, znaczy tutaj. No, nie jest chociaż gorąco, bo tam na tej plaży to była masakra po prostu. Jak w takim słońcu wchodzić na te schody, to mogło być ciężko, naprawdę. Tylko szkoda, że one takie metrowe są, nie? Przejście tego szlaku widokowego zajmuje około 25 minut i powiem wam, że tylko ten początek może być dla niektórych ludzi trudny, ponieważ tutaj właśnie znajduje się większość schodów na tym szlaku. Za transport z tego hotelu na Kolancie do Aonang zapłacicie wszędzie pomiędzy 2000 batów do 2500 batów za prywatnego busa, w którym właśnie możecie zmieścić chyba 6 osób z tego co pamiętam. Także nie jest to drogo, jeżeli będziecie podróżować grupą czy nawet 2-3 osoby, no to jest to bardzo opłacalne i polecam właśnie przejechać się taką taksówką, po to, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ludzie żyją tutaj trochę w głąb lądu w Tajlandii, a nie tylko przemieszczać się tymi łódkami właśnie turystycznymi. No i dobra, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o wyjazd do Tajlandii. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Trzymajcie się, cześć, do następnego. Drive me to your heart.